W koszyku liczy się transparentność. Trzeba bardzo uważać z jakimiś dodatkami, gotowymi Ale banerami. upselling też można tam wstawić. Można wstawić, ale to naprawdę musi być bardzo umiejętnie zrobione. Czy pojawiają się już moduły wykorzystujące AI, na przykład właśnie do tego upsellingu, do przygotowania, promowania ofert, do matchowania zawartości koszyka z potencjalnymi dodatkowymi produktami, o których trudno jest przewidzieć wszystko, tak? Trudno jest przewidzieć wszystko, co klient może wrzucić do koszyka, może wrzucić mydło i powidło i teraz co mu tam jeszcze doradzić, tak? No nie wiem, łyżka albo nóż na przykład, tak? Wszystko się sprowadza do tak naprawdę wspólnego mianownika, czyli im bardziej uprościmy klientowi tą ścieżkę, im więcej za klienta zrobimy, tym on szybciej przejdzie do tego ostatniego etapu, czyli kliknięcia zapłać. Cześć, witam serdecznie na kanale Przelewy24, czyli miejscu, w którym rozmawiamy o tym, jak skutecznie zwiększyć biznes i sprzedaż w internecie. W dzisiejszym odcinku skupimy się na świętym gralu e-commerce'u, czyli na podnoszeniu konwersji. Jak przebudować sklep? Razem z moim gościem postaramy się odpowiedzieć na te pytania, jak zoptymalizować sklep, jakie narzędzia i techniki wykorzystać do tego, żeby podnieść sprzedaż i jakich błędów unikać. Zacznijmy od krótkiego przedstawienia. Ja nazywam się Michał Bzowy. Od 20 lat jestem związany z branżą e-commerce i z płatnościami online. Aktualnie jestem szefem IT w firmie, która stoi za systemem Przelewy24, czyli największym operatorem płatności w Polsce. Moim gościem jest Radek Toczek, CEO CloudRock, firmy specjalizującej się we wdrożeniach Magento, od lat eksperta w branży zarówno właśnie wdrożeń, jak i też właśnie optymalizacji od strony sprzedażowej. Witam. Tak, od prawie kilkunastu lat jesteśmy związani z branżą e-commerce, od 2017 pod brandem CloudRocka, także postaramy się dzisiaj omówić kilka ciekawych przykładów. Postaramy się, aby ta rozmowa była jak najbardziej treściwa, także od razu przejdźmy do pierwszego punktu naszej rozmowy. Jeżeli pójdziemy sobie przez proces sprzedażowy, to pierwsze, na co napotykamy, to karta produktu. Jak przygotować kartę produktu tak, aby ona była skuteczna? Skuteczna, myślę o tym w tym kontekście, że często robiąc zakupy porównuję różne oferty na różnych sklepach i jestem skłonny zapłacić więcej w sklepie, który ma dobrze przygotowaną kartę produktu, z której się dużo dowiem, niż w sklepie, który ma napisane dosłownie 2 zdania o jakimś produkcie, nie podając, nie wiem, wymiaru mebla czy nie wiem, rozmiaru ubrania, tylko dlatego, że jest to kilka złotych taniej. Więc jak twoim zdaniem to wygląd i przygotowanie treści na karcie produktu, jaką ma wagę w całym tym procesie sprzedażowym? Tak. Strona produktu, jak sama nazwa wskazuje, musi powiedzieć, co to jest za produkt, ile kosztuje. No i takim dodatkiem jest przekonanie klienta, dlaczego u nas akurat ma kupić. Bardzo ważnym aspektem, patrząc na stronę produktu, jest zachowanie układu, który klient zna i oczywiście mogą być jakieś odstępstwa, ale nie robimy rewolucji. Klient jest przyzwyczajony, że powinien być jakiś konkretny tytuł, który opisuje faktycznie to, co ktoś kupuje. Mogą być tam w tytule jakieś dodatki typu, nie wiem, kurtka wodoszczelna, niekoniecznie sama marka i sama nazwa własna tej kurtki. Ważne jest, żeby była jasno pokazana cena. Jeżeli jest to produkt konfigurowalny, to cena powinna być i cena zależy od konfiguracji, no to cena powinna być pod konfiguracją, tak żeby klient przeglądając stronę produktu, tak jakby trochę czytał historię o tym produkcie, tak? Czyli jak się nazywa, jak go mogę skonfigurować, ile kosztuje, czy jest w magazynie, jak wygląda. Też od razu po załadowaniu strony bez scrollowania musi być widać, muszą być pokazane zdjęcia. Zdjęcia oczywiście bardzo dobrej jakości. Także ostatnio na przykład szukałem plecaka i trafiłem na stronę naszego strongmana Kieliszkowskiego.
wszedłem na stronę produktu, a tam zdjęcie zrobione telefonem i pokazany nasz strongman, jak trzyma plecak i jakość można określić jako pikseloza. Niby wiadomo, że to jakiś dobrej jakości plecak, ale zdjęcia już tego nie pokazują. Ewidentny przykład niewykorzystania potencjału. Ewidentnie przykład właśnie niewykorzystania tego potencjału, dlatego bardzo ważne jest, żeby te zdjęcia były dobrej jakości z różnych stron, nie jedno, najlepiej jakieś wideo. Tutaj też trzeba troszeczkę uważać, żeby zastanowić się, czy zależy nam na tym, żeby wideo wyświetlało się na stronie, czy przekierowujemy do na przykład YouTube'a bądź innej popularnej platformy. Tutaj musimy uważać, żeby klient wrócił, tak? Więc to też jest ważny aspekt. Niby wideo jest najlepszym pokazaniem produktu, ale jak klient nam ucieknie ze strony i nie wróci, bo ma otwartych kilkanaście innych zakładek z podobnym produktem, to już jest problem. Wracając do tej treści, to oprócz ceny, dostępności, oczywiście bardzo ważny jest wyraźny call to action, tak? Czyli przycisk dodania do koszyka. I z takich elementów, które powinien klient zobaczyć bardzo szybko na stronie, to jest też krótki opis, który nie ma być techniczny, ma być raczej taką zachętą do zapoznania się z ofertą, troszeczkę można pograć na emocjach i jak już te elementy klient zobaczy i one zachęciły go do zapoznania się z szczegółami, to właśnie pokazujemy klientowi opis, ale unikamy ściany tekstu, bo wtedy włącza się mechanizm taki, że nie chce mi się tego czytać. Trzeba ten tekst umiejętnie porozkładać i ostylować, tak naprawdę pokazując te najważniejsze parametry typu właśnie wymiary mebla, bądź jakąś tabelę rozmiarów. Wszystko powinno być raczej takie właśnie w formie tego opowiadania, żeby klienta do tego przekonać. Jak już klient zapozna się z tą stroną, czy z opisem, to warto wtedy mu zaserwować taki social proof, czyli opinię. Najlepiej, żeby to były opinie z jakiegoś zewnętrznego systemu, bo ludzie niekoniecznie ufają opiniom, które są generowane w systemie, w którym jest to sprzedawane. Także to jest bardzo ważny element. Dużo ludzi opiera swoją finalną decyzję, czy kupić, czy nie, właśnie o opiniach. Kolejnym ciekawym przykładem, nie wszędzie jest to możliwe do zastosowania, ale jest właśnie taki social proof, gdzie wyświetlamy na przykład zdjęcia Instagrama klientów, którzy kupili nasz produkt po haszu jakimś. Czyli znowu budowanie społeczności. Tak. Bardzo fajnie to się sprawdziło właśnie u naszego klienta CD Projektu, gdzie był umówiony jakiś konkretny hash, wstawiajcie, to może traficie na naszą stronę, zdjęcia się rotowały, więc to był fajny efekt. Nie wszędzie to się da wrzucić, ale jeżeli chcemy mamy już jakąś zbudowaną markę, klienci są związani z tą marką, to warto coś takiego zastosować. Następnie kolejną częścią strony jest uzupełnienie oferty, tak, czyli albo jakiś upselling, tak, albo polecane produkty. I tutaj to wszystko zależy od tego, jaki produkt sprzedajemy, czy można zrobić upselling, czy można dodać, czy można pokazać produkty uzupełniające, czy warto pokazać produkty, które już klient odwiedził. To wszystko zależy od tego,
jaki jest produkt, na jakim etapie i jak długo klient, nie wiem, przegląda na przykład stronę. To też, bo warto, bo tutaj dużo informacji sprzedawać. Tak. Natomiast troszkę jakby zatrzymując się przy tym punkcie, bo pokazanie samego produktu jako jednego produktu, to znowu to jest ten sam temat, o którym mówiłeś, czyli niewykorzystanie potencjału, który tam drzemie, tak? Bo jeżeli mamy produkt, to aż się prosi o to, żeby pod spodem było coś, co do niego pasuje. Najprościej jest na przykładzie ubrań, tak? Gdzie mamy gotowe sety ubrań, model jest ubrany od stóp do głów, a my jesteśmy na karcie produktu, no dlaczego mu nie pokazać tych spodni, tych butów, to co pasuje do kompletu. Ja często z tego korzystam, bo zamiast się zastanawiać, co do czego pasuje, no to mam gotowy set i mogę sobie dobrać odpowiednie ubrania, ale to nie tylko w ubraniach, bo to samo możemy robić w meblach, tak? Jak kupujesz półkę, to dokup do tego komodę, jak kupujesz komputer, to dokup kabel albo jakieś ubezpieczenie, czyli ten upselling dodatkowy na tej stronie jest naprawdę potężnym narzędziem, który to nie można powiedzieć, że to jest powszechne. To się stosuje, natomiast to nie jest powszechne, a można to w łatwy sposób właśnie skonwertować na zwiększenie W łatwy sposób można to włączyć, ale dużym wyzwaniem jest to zrobić dobrze, tak, żeby nie pokazywać produktów, które teoretycznie pasują, ale tak naprawdę nikt by tego nie dobrał do produktu, który akurat przegląda, typu jakiś nie wiem, ktoś przegląda jakiś telefon, który jest z wysokiej półki, my pokazujemy mu jakieś najtańsze kable, gdzie on jest, gdzie on szuka na przykład jakości, tak? To tutaj trzeba dobrać odpowiednie na przykład, nie wiem, czy ładowarki, czy etui, czy inne rzeczy. To musi wszystko grać i to musi ktoś zrobić, ktoś się musi nad tym zastanowić. Tak, no bo w małym sklepie jest prościej, tak? Bo jesteśmy w stanie na tym zapanować. Jeżeli już mamy na stoku kilka tysięcy produktów, no to już są dedykowane etaty, które tym się zajmują, tak? No teraz jest epoka AI, a więc myślę, że tutaj trochę nam ten AI pomoże, w szczególności na przykład przy generowaniu opisów, żeby te opisy były składne i żebyśmy się musieli naprawdę wysilać na tym, tak co powiedziałeś, żeby lekko włączyć w ten opis emocje, no to tutaj AI może nam pomóc w tym. Ja też często widzę tak, że w tej chwili właśnie, żeby nie zalać ścianą tekstu, ale z drugiej strony dostarczyć temu klientowi odpowiednią ilość danych, to pojawia się jakaś zajawka opisu, a potem masz więcej, tak? Gdzieś sobie tam wchodzisz w dole jest więcej, no to się sprawia na przykład, no bo wiadomo, jeżeli kupujesz sznurówki za 15 zł, to ten opis może być krótki, długość, kolor i nie wiem, co tam jeszcze można emocje ze sznurówkami mieć związane. I to też nie zawsze jest pokazywane, nawet ta długość sam kiedyś szukałem Dokładnie. i znaleźć. Ale jak kupuję telewizor za 10 tysięcy, no to chciałbym zobaczyć już wszystko, tak? I w tym momencie ta ściana tekstu mnie zabije, ale jak ja sobie przeczytam, jak on ma rozdzielczość, podstawowe parametry, rozmiar, rozdzielczość, podstawowe parametry, a więcej będę miał na dole, to mi nie przeszkadza. Ja sobie do tego dojdę, bo jednak jestem głodny tej wiedzy, żeby świadomie podjąć decyzję. Więc to też zależy od tego, jaki produkt promujemy. I tutaj myślę, że też warte podkreślenia, co powiedziałeś na samym początku, to już jest taki proces, że on jest ustandaryzowany. I tutaj nie ma co wymyślać koła na nowo, ponieważ wprowadzanie zbyt dużych eksperymentów na etapie zakupu, to będzie się przewijało przez całą naszą rozmowę, bo tak naprawdę o każdym kroku możemy w ten sposób powiedzieć. To jest bardziej ewolucja niż rewolucja, czyli będą drobne zmiany, ale raczej wystrzegajmy się wymyślania całej karty projektu od nowa, bo ktoś sobie wymyśli, ma superwizję i przestawi przycisk, nie wiem, wymyśli okrągły przycisk gdzieś tam schowany, a wrzuci jakiś duży obrazek. Wyjeżdżający z boku. Dokładnie, wyjeżdżający. Ludzie wiedzą, że jak masz produkt, po prawej stronie masz przycisk wrzuć do koszyka, wiedzą czego oczekiwać, nie zmieniajmy tego bardzo zbyt radykalnie, ponieważ możemy się skonfrontować ze spadkiem konwersji. Tak. Także na to trzeba bardzo uważać. Możemy się pobawić testami AB i sprawdzić, co działa, co nie działa, ale jeżeli zrobimy kompletną rewolucję, to raczej się nie sprawdzi. Tak, i tutaj też taki hint, to już pewnie zawodowcy będą wiedzieli, ale budując opisy też patrzmy na SEO, tak? Czyli na to, jakie słowa kluczowe tam przemycić i w nazwie produktu, i w opisie produktu, no bo chcemy, żeby ten Google nas wyświetlił w odpowiednim miejscu i żebyśmy nie zniknęli w natłoku innych ofert. Także to nie jest tylko słowotok, który ma zapełnić stronę, ale to musi być przemyślana treść, która pozwoli nam się odpowiednio wypromować w wyszukiwarkach. Szczególnie jak sprzedajemy produkty, które są dostępne w wielu sklepach. No jak jesteśmy brandem, który sprzedaje swoje rzeczy na swojej stronie i wiadomo, że wszyscy tam trafią, to nie ma takiego problemu. Gorzej jak jest w drugą stronę, można znaleźć mnóstwo takich samych produktów po różnych stronach, także im lepiej mamy to poukładane, im
lepiej skategoryzowane, tym lepiej mamy to, tym łatwiejszą mamy możliwość później prezentacji tego klientowi, zrobienia porównania i to też przekonuje, bo klient nie musi sfrustrowany przeglądać długich opisów, tylko jeżeli chce porównać sobie dwa bądź trzy produkty, które mu się pojawiły na przykład w upsellingu, to może to zrobić łatwo i nie ucieknie z naszej strony. Okej, mamy już produkt, widzimy, przeczytaliśmy, zainteresował nas, wrzucamy do koszyka. Na co uważać w koszyku, co zrobić dobrze, a czego unikać? Na pewno musimy zwrócić uwagę na prostotę. Tam już klient wie, co chce, klient musi wiedzieć, co chce kupić, znaczy co kupuje. I musimy mu zaprezentować, upewnić go, że to, co dodał do koszyka, to jest faktycznie to, co chce kupić. Trzeba mu w jasny sposób pokazać miniaturkę, wszystkie parametry, które skonfigurował, cenę. Trzeba tam też pokazać, jeżeli się da, cenę za wysyłkę, czyli faktycznie całą kwotę, żeby mu pokazać. I w koszyku liczy się transparentność. Trzeba bardzo uważać z jakimiś dodatkami, dodatkowymi banerami. Upselling też można tam wstawić. Można wstawić, ale to naprawdę musi być bardzo umiejętnie zrobione, bo klient może uciec z koszyka, a tego raczej nie chcemy. Jeżeli ucieknie, doda do koszyka, to super. Gorzej, jak już ucieknie i nie wróci. Tak jest. Jaki według ciebie idealny koszyk? Idealny koszyk, tak jak powiedziałem, prosty, pokazujący wszystkie parametry, które są w produkcie, pokazujący jasno przyciski przekierowujące do złożenia zamówienia, bądź jeżeli mamy już one clicka, tak, czyli od razu kupujemy. Jeżeli mamy taką możliwość, to od razu też pokazanie tam tego przycisku, żeby skrócić drogę do finalnego zakupu. Tak, dobrym przykładem tu jest na przykład wykorzystanie Apple Pay'a, Google Pay'a, które potrafi wykluczyć ze ścieżki zakupowej podawanie adresu i tego całego checkoutu, bo można go osadzić już nawet na karcie produktu, ale też można już w koszyku, czyli możemy, wykorzystując funkcjonalność Apple Pay'a, zaciągnąć z Apple Pay'a zapisane przez użytkownika dane adresowe, tak żeby skrócić ten krok wypełniania całego formularza. Tak, i to jest właśnie dużym plusem na mobilu. Nie musimy wypełniać, możemy skorzystać szybko z właśnie Google Pay'a, Apple Pay'a i dokończyć tą płatność. Ważnym też jest elementem do pokazania w koszyku takie dodatkowe informacje typu kiedy będzie na przykład dostawa, jeżeli możemy to określić. Jeżeli mamy darmową dostawę od X złotych, to warto też pokazać, ile brakuje jeszcze do koszyka. Tutaj może wejść upselling i zaproponować sensowne produkty, które spowodują, że ta darmowa dostawa wejdzie w życie. Warto też oczywiście pokazać, że ten koszyk jest bezpieczny, tak, czyli wszystkie logotypy znanych płatności czy SSL-i, tak, czyli na przykład przelewy 24, plus, że to jest... Płynnie się przesuwamy na tą stronę checkoutu. A jeszcze mam pytanie tak, nie. Chodzi mi typowo o koszyk, na przykład minicard, jakieś drobne logotypy pokazać, że będziesz procesowany za chwilę przez zaufanych dostawców, że to jest wszystko bezpieczne i później na checkoucie możemy to już wtedy bardziej wyeksponować. A jak rozmawiamy o tym upsellingu, to jestem ciekawy właśnie, czy specjalizujesz się w Magento, czy pojawiają się już moduły wykorzystujące AI, na przykład właśnie do tego upsellingu, do przygotowania, promowania ofert, do matchowania zawartości koszyka z potencjalnymi dodatkowymi produktami, o których trudno jest przewidzieć wszystko, tak? Trudno jest przewidzieć wszystko, co klient może wrzucić do koszyka, może wrzucić mydło i powidło i teraz co mu tam jeszcze doradzić, tak? No nie wiem, łyżka albo nóż na przykład, tak?
I czy już pojawiają się jakieś moduły, które wykorzystają potencjał AI, nawet prostych jakichś algorytmów analitycznych, które potrafiłyby zmaczować, podpowiedzieć użytkownikowi, co jeszcze warto byłoby do tego koszyka Same dodać? moduły rozszerzające funkcjonalność Magento nie spotkałem takich, znaczy nie spotkałem ich. Jedynie widziałbym opcję taką w firmach, które zajmują się pokazywaniem, personalizacją takich, pokazywania produktów i one tą personalizację myślę, że w najbliższym czasie będą opierały też częściowo o AI. Także na razie nie ma, ale myślę, że to jest kwestia czasu, jak się pojawią. Też myślę, że się tym zainteresuje. Może Myślę, że to my jest dostarczymy taki dokładnie. moduł, bo też w najbliższym czasie będziemy dla jednego z naszych klientów implementować rozwiązania AI, niekoniecznie rozszerzające Magento, tylko dodatkowe jego funkcje, ale tak jest szansa, że taki moduł powstanie. Moduły, nie Jest wiem, to logiczne, wyszukiwarki, tak, wyszukiwarki rekomendacji, nie wiem, jakichś systemów ratunkowych dla klienta, żeby go tam jeszcze połechtać, a może jeszcze byś to kupił Tak. postsprzedażowych. No to wszystko jest taki obszar, gdzie AI idealnie się wpasowuje i można go zaprząc, zamiast zatrudniać ludzi i dodatkowe TT generować, można te procesy automatyzować. Dokładnie. No i teraz płynnie przechodzimy do checkoutu. Checkout, czyli ta strona, gdzie już mamy po zaakceptowaniu koszyka, zaczynamy wypełniać, przygotowywać się do złożenia zamówienia. Złośliwie mówimy, że checkout to miejsce, gdzie najwięcej klientów nam znika i to miejsce, gdzie są najspektakularniejsze porażki, jeżeli chodzi o wdrożenia. Powiedz, jak uratować tutaj konwersję i czego się wystrzegać, jakie opcje takie oczywiste dodać, żeby ten człowiek, znowu to wracamy do tego punktu, o którym mówiliśmy, żeby nie odkrywać koła na nowo, czyli żeby klient czuł się w tym sklepie jak w domu i znał ten sklep, mimo że robi pierwszy raz zakupy na przykład, ale już wiedział, jak się z nim poruszać, ponieważ te doświadczenia są współdzielone pomiędzy różnymi systemami. Znaczy, wszystko się sprowadza do tak naprawdę wspólnego mianownika, czyli im bardziej uprościmy klientowi tą ścieżkę, im więcej za klienta zrobimy, tym on szybciej przejdzie do tego ostatniego etapu, czyli kliknięcia zapłać i przekierowania już na bramkę płatności. Możemy to realizować na mnóstwo sposobów. Może być to na przykład podpowiadanie od razu, jak ktoś pisze maila, że już ma konto i automatycznie wyświetlić mu możliwość zalogowania. Jak się już zaloguje, no to od razu na podstawie, jeżeli dokonywał jakichś zakupów, ma zapisany adres, no to już adres może być wybrany, może być wybrana też ostatnia metoda wysyłki, może być też już wybrana domyślna metoda płatności, tak jak to robi Allegro na przykład. Także tutaj możemy sprowadzić klienta po zalogowaniu do jednego kliknięcia i złożenia zamówienia. Na co też trzeba zwrócić uwagę, to żeby to jasno klientowi pokazać, co on ma zaznaczone, bo według mnie na Allegro to nie wygląda dobrze, bo wielokrotnie się na tym przejechałem, że zamówiłem nie do tego paczkomatu, albo gdzieś nie tą metodę płatności wybrałem. Za szybko kliknąłem, za mało to było widoczne, więc tutaj bym poszukał takich jeszcze usprawnień, żeby to fajnie klientowi pokazać. Możemy też to usprawniać w zależności od tego, jakie klient robi zakupy, tak? No bo jeżeli klient kupuje impulsywnie, no to jeżeli zrobimy mu one-step checkout i wszystko mu każemy kliknąć, znaczy umożliwimy mu kliknięcie zapłać, tak? Bo wszystko już będzie wypełnione, no to wtedy on ten zakup dokona dosyć szybko, tak? Ale jeżeli klient kupuje, nie wiem, komputer za 10 000 złotych, no to on raczej będzie chciał się zastanowić, przejść przez jeden bądź dwa dodatkowe etapy, wpisać, nie wiem, dane do faktury, upewnić się, że to, co wypełnia, to są dane do faktury, a nie dane do wysyłki. I tutaj trzeba też rozgraniczyć, który checkout do jakiego typu klienta
najlepiej trafi. Jeżeli nie mamy klienta, jeżeli klient nie jest zalogowany, no to formularz adresu musi zbierać informacje, te, które są wymagane, komunikować błędy najszybciej jak się da, czyli najlepiej od razu po wpisaniu, wypełniać dane tak, te, które się da, czyli nie wiem, po wpisaniu miejscowości wypełnić kod pocztowy, po wpisaniu kodu pocztowego wypełnić miejscowość. Jeżeli podajemy numer telefonu, to żeby wiadomo było, że ten numer ma jakąś strukturę, tak? To samo z NIP-em, to samo można się pobawić też z adresem i zrobić to tak, żeby klient wiedział, co wypełnia, a po zapisaniu tego adresu pokazać to w formie takiej, do której klient przywykł, na przykład nie wiem, na przesyłkach pocztowych, pokazać mu, że to jest dobrze wypełnione. Tutaj ja się często, jak korzystam na przykład z pyszne.pl, często się na moim mieszkaniu nadziałem na to, że numer w jednym adresie miałem wpisany, w drugim nie miałem wpisany. I ten adres był już wybrany i mój numer był wpisany, ale nie wyświetlał się. Ja zawsze musiałem wejść, kliknąć, sprawdzić, czy tam numer budynku jest, a numer mieszkania jest też wpisany, czy nie. Tak, no Wystarczy to dobrze pokazać. To jest tak naprawdę dodanie jakiejś ikonki i pokazanie slasha i numeru mieszkania, a nie wiem dlaczego w Pyszne tego Tak, nie znaczy, to realizuje. jest chyba bardzo ważne właśnie, żeby te zbierane informacje w trakcie procesu zakupowego cały czas pokazywać, aż do samego punktu naciśnięcia zakupu, Tak. żeby ten klient płacący, no zwłaszcza tak jak mówisz, przy zakupach wysokokwotowych, ja chcę być pewny, że tam wszystko po drodze dobrze się wypełniło i to jest tak naprawdę zerowy nakład pracy, żeby przygotować, że nawet jak już wypełniłem ten adres, to ten adres na kroku przed zapłać jeszcze, żebym go widział, tak? Tak. Żeby to jakby te kumulowane dane, czy adres, czy sposób dostawy, czy sposób płatności, one żeby wybrałem wcześniej, ale żebym je cały czas gdzieś widział do samego końca. Zaskoczyło mnie to, co mówisz o Allegro, bo akurat Allegro ja odbieram troszkę inaczej. Tam faktycznie oni mają nawet, można powiedzieć, że hopla na punkcie tego X-u i tego uproszczenia, skrócenia ścieżki. Może to jest jakby skutek uboczny, o czym ty mówisz, że oni aż tak próbują skrócić ten proces do płatności, znaczy do zakupu, żebyś praktycznie nie musiał o niczym myśleć, tylko nacisnął ten przycisk kup. Jesteśmy tam mocno zintegrowani z Przelewami 24 i też wiemy jakby z naszej współpracy, jak to wynika i o jakie szczególiki dbano, aby ten proces był maksymalnie skuteczny i maksymalnie konwertował. Może faktycznie warto przekazać feedback, że coś tam jeszcze brakuje. Natomiast tak. Finalnie kupiłem, ale faktycznie zaskoczyło mnie to, że gdzieś tam nie zrobiłem tego w pełni świadomie, tak. Może to jest też cel, żeby szybko kupić. Ja ostatnio przez przypadek zamówiłem jakieś paski spinające na jednej innej platformie, bo kiedyś dodałem do koszyka i właśnie nie zauważyłem, że były w koszyku. No ale 7 zł niedużo mnie to kosztowało. Jeszcze przy tym checkoutie, bo to jest bardzo ważny proces, uważam, i wydaje mi się, że kupując często mamy różne rozwiązania, które są proponowane. Mi osobiście bardzo doceniam te, gdzie mam na początku mało szczegółów, a potem sobie wchodzę. I tak na przykład jak chcę zakupić, to nie muszę podawać adresu mojego, osobno adresu do dostawy, tylko jakby zaznaczony checkbox domyślnie, że adres dostawy jest tym samym, albo adres do faktury jest tym samym. Jeżeli mam metody płatności, to zazwyczaj są 2-3, które są wyróżnione i chcę więcej, no to sobie kliknę więcej. Jeżeli to samo z dostawami, tak? Sklep proponuje mi najczęściej wybierane czy promowane przez siebie metody dostawy, chcę więcej, klikam więcej, dochodzę dalej. Tak jest często z paczkomatami, także paczkomat mam jakiś, ale mogę sobie gdzieś tam pogrzebać i ten paczkomat wybrać, więc nie warto użytkownika, bo checkout naprawdę może być potężny, jeżeli sobie zbierzemy te wszystkie elementy, a jeszcze dodamy, nie wiem, nie daj Boże, jakieś ubezpieczenia i jeszcze tam rzeczy, które można dorzucić, to może naprawdę ten proces mocno skomplikować, a użytkownikowi trzeba go podać w prosty sposób, no bo celem jest, żeby ten użytkownik nacisnął kupuj i płacę na końcu, tak? Tak, no, dlatego bardzo ważne jest to podsumowanie i jasne pokazanie,
co jeszcze będzie wypełnione, co już jest wypełnione, jakie produkty są w koszyku, także to jest turbo ważne. Jeszcze wracając do koszyka, bardzo ważne jest też ukrycie bądź nie pokazywanie wprost pola do promocji, do wpisywania kodów promocyjnych, tylko no bo jak ktoś widzi, że można wpisać, to od razu się zapala lampka, a czy ja siebie nie oszukuję, więc wychodzę ze strony, szukam, czy można wpisać kod i wtedy zakupy się wydłużają, a finalnie może już ktoś nie wrócić, więc jeżeli mamy już takie miejsce, to raczej powinno być rozwijane i nie tyle ukryte, tylko no, po kliknięciu dopiero pokazujemy pole, bo sam efekt zobaczenia pola już może spowodować, że klient nam ucieknie ze strony i finalnie może dokonać zakupu konkurencji. Musimy powiedzieć o płatnościach. Jaką rolę odgrywają płatności, tak? Bo przez lata budowaliśmy świadomość wśród klientów, wśród naszych partnerów, ale nie tylko partnerów, bo też wśród płatników, że sklepy obsługiwane przez Przelewy24 to są sklepy, którym możesz zaufać. Od samego początku, jak jestem w firmie, tak naprawdę od 2004 roku, mieliśmy mały apetyt na ryzyko, więc dobierając portfolio naszych partnerów, którym oferujemy nasze usługi, dbamy o to, żeby to były firmy sprawdzone. Robimy całe KYC na początku, badamy je AML-owo, regularnie sprawdzamy. Także też obecność Przelewy24 to był taki side effect, który tak naprawdę zauważyłem po paru latach pracy, że ludzie zaczęli mi mówić, że jak kupuję w internecie, to patrzę, gdzie są Przelewy24, bo wiem, że ten sklep jest sprawdzony. Więc też ta część dotycząca budowania zaufania przez dobór odpowiednich dostawców usług też jest bardzo ważna z punktu widzenia płatnika. Dokładnie, tak. Płatnika, też dostawcy w sensie shippingu też jest ważne, żeby klient miał wybór, ważne jest też, żeby te płatności były czytelny, żeby nie było przeładowania, tak jak wspominałeś, żeby pokazać te najważniejsze metody, czy najbardziej popularne, a jak ktoś chce więcej, to żeby sobie właśnie kliknął. To jest bardzo ważne, bo takie przeładowanie później powoduje, że klient musi się zastanawiać, a tego nie chcemy, raczej klient ma być przez nas prowadzony, a nie wymyślać rozwiązania, których niekoniecznie byśmy chcieli. Czy klienci jeszcze patrzą na coś takiego, bo kiedyś to było bardzo ważne. Mieliśmy tak, jak nazywam to dzikim zachodem polskiego e-commerce'u, gdzie dużo było nieuczciwych sprzedawców i ciężko było rozpoznać łatwo, komu można zaufać. Wtedy prowadziliśmy tę działalność edukacyjną, ale też jest dużo certyfikacji różnego rodzaju, tak? Czyli bezpieczny sklep, bezpieczne zakupy, tego typu certyfikaty. Czy nadal uważasz, że te certyfikaty mają wpływ i klienci, robiąc zakupy, patrzą, jakie tam się ikonki zaufanych z trzecich stron pokazują, czy to już jest, jaka jest waga tego elementu? Znaczy, na pewno jakaś jest, nie przeceniałbym tego, raczej oparłbym się o opiniach o sklepie i takich realnych opiniach gdzieś wyświetlonych z boku, jaka jest ocena sklepu, ile jest tych opinii, to bardziej buduje, to buduje dużo większe zaufanie, bo wiemy, że ileś tam dziesiąt bądź ileś tysięcy osób kupiło, zostawiło opinię, czyli faktycznie ten sklep i ma tam ten sklep ocenę 4,7, 4,8 na 5, no to już wtedy to buduje takie zaufanie. Wiem, że na pewno jest część osób takich, którzy sceptycznie podchodzą do takich rzeczy typu najlepsza firma czy coś, no bo to ciężko czasami zweryfikować, a jak ktoś jest nieuczciwy, to może sobie wstawić taką ikonkę i też będzie najlepszym sprzedawcą, tak? Czy ktoś to weryfikuje? Na pewno są tacy klienci, ale myślę, że lepszą robotę zrobią opinie. Okej.
Coś, co jeszcze jakby z punktu biznesowego jest mniej zauważalne, ale co też jest ważne, to jest wydajność samego sklepu, wydajność techniczna. Jak z twojego doświadczenia, ile czasu klient, jaką ma cierpliwość? Ile czasu będzie czekał na załadowanie się strony i dojście do danych, które go interesują, a po jakim czasie po prostu przełączy się na konkurencję? Wydajność jest najważniejsza, jest podstawą tak naprawdę. No bo jeżeli sklep będzie się ładował kilkanaście sekund każda strona, no to jedynie ci, którzy, nie wiem, no przykładem może być sprzedaż biletów na koncert Podsiadło, że tam ludzie będą tak czy siak czekać i klikać, a jeżeli faktycznie mówimy o takich mniej znanych e-commerce'ach, no to ta strona musi się ładować szybko i nie może być opóźnień, no bo nawet najlepszy UX przy wolnym ładowaniu strony nie pomoże, szczególnie gdzieś tam na telefonie, gdzie można jednym przeciągnięciem palca wyjść ze strony i już więcej tam nie wrócić. Także to jest taka podstawa. To bym bardzo ważna i no, mam nadzieję, że to też wybrzmi. Bez tego ciężko sprzedawać, tak? Tak naprawdę, no jeżeli by wszystko wolno się ładowało, to klienci na pewno uciekną. Może mniej techniczny aspekt, bo ten techniczny jest faktycznie bardzo ważny, w szczególności w pikach sprzedażowych, tak? Bo mamy w ciągu roku różne okresy, tak? I są okresy, no to też jest połączone z branżami. My to bardzo obserwujemy, bo jako Przelewy24 jesteśmy takim punktem wymiany informacji, można powiedzieć, takim hubem, przez który przechodzą fale sprzedaży w czasie roku, od gorączki świątecznej przez sprzedaż letnią brick and mortar po różne eventy, tak jak wspomniałeś, Podsiadło to był też, a propos właśnie była bitwa Podsiadło czy Taylor Swift i Podsiadło wygrał, jeżeli chodzi o ilość wejść na sekundę w czasie sprzedaży biletów. To było w 2023 roku, jak sprzedawali te bilety, w zeszłym roku były koncerty. Także to była ciekawostka, więc ta wydajność jest ważna, żeby być też przygotowanym nie tylko na taki ruch codzienny, ale przygotować się na te różne Black Friday, Black Weeki. U nas to w Polsce na szczęście tak naprawdę, bo z punktu widzenia e-commerce'u rozciągnięcie Black Friday'a do miesiąca, bo tak jak to realnie w Polsce wygląda, pozwala lepiej obsłużyć ten ruch, tak? Bo pamiętam promocje iPhone'ów za złotówkę, które zabiłyby każdy system i właśnie zabijały, więc tutaj też proponujemy unikać tego typu promocji. Natomiast wydłużone promocje jak najbardziej i tutaj można na tym skorzystać, ale trzeba być na to przygotowanym pod kątem ruchu. Awaria w takim momencie najbardziej boli, niestety. Jest najbardziej widoczna. Tak, ja zawsze mówię. Jest najbardziej kosztowna nie tylko z punktu widzenia tego, co się nie sprzedało, ale też z punktu widzenia wszystkich akcji marketingowych, tak? No bo jeżeli sklep nie da rady, no to dokładnie. To jest problem. Ja też jakby starając się, gdy zatrudniamy nowe osoby, starałem się jakby zobrazować odpowiedzialność, która na nas ciąży i pokazuję, że wyobraźcie sobie, że nie działam przez minutę, wyjrzyjcie przez okno i macie pełen parking, kilka tysięcy ludzi, którzy czeka i jest niezadowolona. I to jest taki ciężar stoi na e-commerce, na tych platformach, które sprzedają dużo i w krótkim czasie muszą obsłużyć duży ruch. Dokładnie. Jeszcze jeden temat, który nam został tak naprawdę, a trochę już mniej techniczny, to jest ta część legal compliance, bo to też często jest rzecz, która jest niedoceniana, ale klienci na to patrzą, czyli dobrze przygotowany regulamin, dobrze przygotowana polityka zwrotów, dobrze opisane informacje o kontakcie. To sklep też powinien mieć, aby budować zaufanie do klienta i żeby klient nie musiał szukać w razie jakichś problemów gdzieś kontaktu, tylko żeby to wszystko było podane na talerzu. To też musimy pamiętać o tym, żeby dobrze to ulokować. Tak, no wtedy najszybciej narastają frustracje, bo nie dość, że ktoś chce coś zwrócić, to jeszcze mu się to utrudnia. Także tak, najlepiej jak to jest zautomatyzowane i z punktu widzenia klienta, i z punktu widzenia później obsługi tego, jeżeli im więcej mamy automatyzacji i im lepiej to zrobimy tak od strony UX-owej, to tym mniej pracy będzie na magazynie, w biurze obsługi klienta i tak dalej. Tak jest. To jest też jeszcze temat, który można pogłębiać, bo są gotowe template'y i dokumentów, regulaminów, polityk, więc to już nie jest coś, co trzeba odkrywać. Są kancelarie prawne, które się w tym specjalizują, można to dobrze opracować, a warto dobrze opracować, żeby w przyszłości nie mieć
nie mieć problemów. Warto ten czas na zwrot mieć wpisany w regulamin. Te wszystkie podstawowe dane powinny być na wierzchu, żeby Tak, osoba kupująca widziała. Co nie jest oczywiste. Niektórzy traktują to troszeczkę po macoszemu, ale Znaczy, to chyba nie jest bardzo miejsce, gdzie można oszczędzać, Tak. moim zdaniem. To nie jest miejsce, gdzie Janusz biznesu jest w stanie zmienić, coś tam spływać, przemycić. Jasno przepisy określają, jaki jest czas na zwrot. Tu już nie ma za bardzo pola do manewru. Można bardziej wyjść prokliencko i wydłużyć ten okres czasu, niż kombinować z jakimś ukryciem terminu, czy opcjami, ukryciem formularza do zwrotu, żeby było trudno Dokładnie. zwrócić. No i klienci są już bardzo świadomi, jeśli chodzi o zwroty, co mogą, co nie mogą. A jak się nie dodzwonią do sprzedawcy, to zadzwonią do nas. Tak. Niestety tak jest. Dobrze, podsumowując dzisiejszą rozmowę, jeżeli chodzi o budowę sklepu i przygotowania go do dobrej sprzedaży, to nie jest tylko oferta, którą mamy, ale to też jest dobra sprzedaż tej oferty. I tutaj cały proces, który dzisiaj mówiliśmy z Radkiem, od początku, od karty produktu, tu oczywiście jeszcze moglibyśmy rozmawiać o optymalizacji wyszukiwarek, bo to jest chyba temat na osobny odcinek, ale od koszyka, gdzie należy odpowiednio pokazać projekt, odpowiednio ulokować informacje, zdjęcia, filmy, opinie, upselling, ale też na przykład to, co mówiliśmy wcześniej, system ratalny poprzez odpowiednie zbudowanie koszyka, które będzie intuicyjne dla klienta, przejście do checkoutu, zaproponowanie mu jakiejś ograniczonej opcji ograniczonego zakresu dostępnych opcji i rozszerzanie go w razie potrzeb, poprzez przejście do sprzedaży. Tu jeszcze nie rozmawialiśmy o jednym fakcie, o jednym elemencie, który jest dosyć istotny, czyli zakup bez rejestracji. No mi się wydaje, że w tej chwili to jest, ja bardzo często z tego korzystam, w szczególności gdy robię takie spontaniczne zakupy i potrzebuję jedną rzecz, to tą opcję wykorzystuję, więc też myślę, że to jest rzecz już nie czy mieć, tylko taką opcję mieć należy. System płatności zaufany, który powie naszemu płatnikowi, klientowi, że jesteśmy pewnym sklepem i działamy z najlepszymi partnerami. To wszystko składa nam się w całość. Oczywiście też jeszcze są elementy responsywności, której no w ogóle tu już nie ma pytania, czy tylko to musi być, żeby strona na mobilu też wyglądała jak należy. Wszystko to składa się na to, aby to user experience naszego klienta było jak najlepsze i na końcu nacisnął kupuję. Dziękuję, Radek, naprawdę spora dawka wiedzy i informacji, praktyczne przykłady, to jest to, na czym nam najbardziej zależy. Miło było Cię gościć i również samych sukcesów życzę. Dzięki, wzajemnie. To tyle w naszym kolejnym odcinku naszego podcastu Przelewy24. Mam nadzieję, że była dla Was cenna dawka informacji. Subskrybujcie nasz kanał. Będziemy publikować kolejne odcinki, kolejne informacje praktyczne. Zaplanowane mamy sporo materiału dotyczącego właśnie różnych aspektów sprzedaży online. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Dzięki.